Wielu jest przekonanych, że tani elektryk z automatu oznacza kompromis na każdym kroku. No wiecie, że materiały są niskiej jakości, że zasięg jest tragiczny i że płacąc 2 razy więcej, dostaje się sprzęt 2 razy lepszy. I jasne, czasami tak właśnie jest, ale dzisiaj nie omawiamy jakiegoś taniego, słabiutkiego roweru marki Krzak, który rozsypuje się na pierwszej dziurze. Mówimy o najlepiej sprzedającym się w Polsce jednośladzie marki Engway. Raczej nie trzeba wam jej przedstawiać. To jeden z najpopularniejszych producentów w Europie. Dlaczego? No bo mają świetny wybór rowerów dla każdego, a przede wszystkim ich rowery są w pełni legalne w Unii Europejskiej, co stawia ich ponad wielu innych producentów. Dzisiaj przyglądam się modelowi P275 SE. Jak widzicie, egzemplarz testowany to błękit, ale ten model występuje też w szarości. Jest to rower, który wygląda i jeździ, jakby kosztował 2 razy więcej niż za niego wołają. I to nie jest opinia, to jest po prostu fakt. Kilka tygodni temu testowałem 2 znacznie droższe, składane modele. L20 3.0 Pro z silnikiem centralnym oraz Engine 3.0 Pro Boost na grubych, 4-calowych oponach. Wiem, że to zupełnie inny sprzęt i skoro kliknąłeś w ten materiał, to podoba Ci się taka sylwetka roweru. Tamte wizualnie pewnie nie muszą Cię przekonywać, ale żebyś realnie zrozumiał różnicę w jeździe, wykonaniu czy wygodzie, będę się do nich tu i ówdzie odnosił. W końcu warto wiedzieć, czym naprawdę różnią się tak odmienne konstrukcje i co dostajesz za dopłatę. Myślę, że jeśli faktycznie rozważasz zakup, docenisz takie rzeczowe zderzenie 2 światów. Bo kto wie, może po tym porównaniu uznasz, że opcja w stylu L20 czy Engine byłaby jednak lepsza dla Ciebie. A może wręcz przeciwnie, utwierdzisz się, że 2 razy tańszy, zgrabniejszy i, co by nie było, normalnie wyglądający rower to dokładnie to, czego potrzebujesz i nic więcej Ci nie trzeba. W tym materiale pokażę Ci, jak P275 SE jeździ w lekkim terenie, na wzniesieniach, w mieście i na długich, asfaltowych trasach. Omówimy wszystkie technikalia, baterię, koszt ładowania i uwaga, ewentualne problemy, które mogą się przy tym modelu pojawić, a mogą. Jako bonus pokażę Ci, jak za darmo zdjąć mu kaganiec, tak żeby silnik wspierał Cię aż do 32 km na godzinę. Podkreślam, wyłącznie jako ciekawostka i tylko na bezdroża. Gotowi? W takim razie zaczynamy. Ten materiał obejrzysz dzięki wsparciu platformy GVG Mall. Jeśli wciąż męczysz się z tym nieznośnym napisem przypominającym o potrzebie aktywacji, to już teraz odwiedź link znajdujący się w opisie. Zakupiony klucz otrzymasz w przeciągu kilku minut i wystarczy go wkleić w ustawieniach aktywacji, co nie tylko zalegalizuje Twoją wersję systemu, ale także pozwoli Ci na bezproblemowe przejście na Windows 11. Pakiet Office aktywujesz i przypiszesz do swojego konta w równie prosty sposób, a z kodem TMHD otrzymasz dodatkowe 20% zniżki, które przy okazji różnych świąt i wydarzeń potrafi wzrosnąć do 30. Przestań przepłacać i już teraz odwiedź stronę. Zanim w ogóle ruszysz w trasę, musisz ten rower poskładać i spokojnie. Nie będę tracił tu Twojego cennego czasu. Powiem tylko o kilku szczegółach, na których łatwo się wyłożyć. Rower przychodzi już w większości złożony i ogarnięcie tego to dużo mniej pracy niż w typowych fatbajkach. I wiem, że po wyjęciu z kartonu wygląda to dość skomplikowanie. Osłony, pianki, zabezpieczenia, ale spokojnie. Samo zdjęcie tego wszystkiego to jakieś 10 minut i nagle sytuacja robi się o wiele bardziej klarowna. Dla mnie, bo zamawiałem do Irlandii, trafiła instrukcja po angielsku. Przy zamówieniu do Polski powinna być po polsku. Wiem, czego się obawiasz, ale nie potrzebujesz warsztatu ani żadnych własnych narzędzi. Wszystko, co potrzeba do złożenia, znajduje się w zestawie. Klucze, imbusy, nawet śrubokręt. Producent dorzuca też odblask naprzód i klasyczny dzwonek. Co do samego złożenia, to nie jest to schemat wyjmij z kartonu i jedź, ale też bez paniki. Jeśli kiedykolwiek skręcaliście meble z IKEA i jakoś się udało, to tutaj będzie łatwiej. Serio. Samo składanie to naprawdę pikuś, ale jest kilka rzeczy, na które musisz uważać. Po pierwsze, przednie koło. Na widelcu siedzi już trzpień i ten trzpień wcale nie służy do osadzenia koła. Jego jedyne zadanie to zabezpieczyć widelec przed zgięciem, tak gdyby w transporcie przydarzyła się najgorsza możliwa przygoda. Należy go zdjąć i osadzić koło na mniejszym, szybko zaciskowym trzpieniu, który znajduje się w pudełeczku. Żadnych narzędzi tu nawet nie trzeba. Nakrętkę dociągasz w palcach i zaginasz uszko. Po drugie, kierownica. Tu przyznam, że w poprzednich modelach, które testowałem, jej instalacja była taka odrobinę niejasna. Tu jest z kolei banalnie prosto, przynajmniej jeśli chodzi o instalację, bo sam sposób jej podniesienia może już zmylić. Na pierwszy rzut oka można by pomyśleć, że poluźniasz te 2 śruby tuż przy wskaźniku poziomu regulacji. Nic bardziej mylnego. Producent nie dorzuca do tego drugiego takiego samego imbusa, więc nawet by się nie dało. Właściwa śruba do regulacji znajduje się na dole,
pod kierownicą i pamiętaj, aby nie przekraczać wartości podanych na wskaźniku. Po ustawieniu dokręć mocno, inaczej ci ona opadnie na pierwszym zjeździe z krawężnika, no ale też bez przesady, tak z wyczuciem, żeby nie zerwać gwintu. Po trzecie, przerzutka. Świeży użytkownicy Engway już kilkakrotnie zgłaszali na forach, że ta działa niedoskonale. Tak naprawdę to nie powinniśmy jej nawet dotykać, ale czasami może być nie do końca dobrze wyregulowana. Warto to sprawdzić przed pierwszą jazdą. Po prostu przerzuć przez każdy bieg i sprawdź, czy łańcuch wskakuje płynnie na każdą zębatek. I jeszcze jedna rzecz, której mi tu brakuje, a była we wszystkich poprzednich rowerach Engway, które testowałem. Osłona przerzutki. Wiecie, taki pręt, który chroni ją przed uderzeniem drzwiami czy krawężnikiem. Tutaj jej zwyczajnie nie ma, a no szkoda. Warto rozejrzeć się za uniwersalną osłoną. Często pasuje nawet ze starego roweru. Po czwarte, dokręcanie pedałów. No taki niby banał, ale sam się zdziwiłem, jak wiele osób z tym ma problem. Gwint jest naprawdę delikatny i w sumie wiele nie trzeba, aby wkręcić pedał po lekkim skosie i później będzie masakra. Więc zaczynasz delikatnie w paluszkach, żeby gwint wszedł idealnie prosto, ale kończysz kluczem, stanowczo. Po piąte, sprawdź paczkę jeszcze przy kurierze. No w końcu w transporcie może dojść do otarć lakieru lub jakiegoś większego zgniecenia, a reklamacja zgłoszona na świeżo, gdy rower jeszcze w pudełku, to zupełnie inna rozmowa niż tydzień później. A kiedy już stoi złożony, przychodzi pierwsze wrażenie i jest w nim jedna rzecz, która uderza w pierwszej sekundzie. Waga. 24 kg może i brzmi jak wiele, ale spokojnie. Wcześniej testowany L20 i Engine ważą odpowiednio 33 i 35 kg, a przecież stoją na małych, 20-calowych kółeczkach i tu bez ogródek. 11 kg mniej robi naprawdę kolosalną różnicę. Ten rower jest po prostu łatwiej chwycić i podnieść. Poprzednie modele średnio dawały się nosić przez budowę ramy i wyraźnie wyższą wagę, więc tutaj w razie konieczności jakiej specjalnej tragedii nie ma. A jeśli mieszkasz w bloku bez windy i bez piwnicy, ten model bije dwa poprzednie na głowę, bo przy większych kołach łatwiej go też wtoczyć po schodach. Na 20 jest to bardzo trudne, ale z takimi kołami jak tutaj jeszcze do przeżycia. Jak widać, rama to klasyczna damka, dzisiaj określona pięknie mianem step-through. Wsiadasz wygodnie i to bez przerzucania nogi wysoko nad siodełkiem. Ale dodam uczciwie, bo dla części z Was będzie to ważne, punkt przerzucania nogi zmierzyłem i wychodzi około 48 cm. To prawie pół metra. Wciąż oczywiście łatwiej niż zarzucać nogę przez tył roweru, ale zauważalnie wysoko. W L20 ten punkt siedział na 38 cm, więc jeśli jesteś niższy, starszy albo schorowany i nie chcesz zadzierać nogi, to te 10 cm robi realną różnicę. Za to gdy już usiądziesz, to łapiesz wyprostowaną, zrelaksowaną pozycję jak na Holenderce. Zero garbienia się nad kierownicą. Nadgarstki i lędźwie odpoczywają. No i co? Bateria schowana w ramie, piękny lakier i nic nie krzyczy, że jest to jakiś budżetowy model. No i jest tu coś, czego nie miały poprzednie modele. Osłona łańcucha. Taki plastikowy element, który zapobiega wkręceniu się spodni czy spódnicy w przednią zębatkę. Producent nie podaje oficjalnego wzrostu minimalnego dla tego modelu, więc niech za przykład posłuży moja narzeczona. 152 cm. Wsiada i zsiada, choć widać, że jest trochę na styk. Z siodełkiem ustawionym na minimum, podpierając się palcami, stoi bez problemu, a sama jazda, no tutaj bez najmniejszych obiekcji. Co więcej, siodełko schodzi naprawdę nisko, nawet odrobinę niżej niż w L20, więc na postoju czuje się ona pewniej. Widać co prawda dysproporcję niskiej osoby przy tak dużych kołach, ale sprzęt na ten wzrost, jak się okazuje, jest bardzo okej. Zresztą jej zdanie o tym rowerze może Was zaskoczyć, ale o tym powiemy przy werdykcie. Oglądając ten materiał pewnie myślisz, że no niby spoko, ale czym się tu tak jarać? Przecież w podobnej cenie, nawet taniej, można kupić jakiegoś no-name'a, który też ma silnik o tej samej mocy. No, moi drodzy, co do tej mocy, to jeszcze później wyprostujemy. Ale wiecie, co wyróżnia dziadowski rower elektryczny od takiego sensownego, którym faktycznie będziecie chcieli jeździć? No, jakieś pomysły? Tak? Nie? Nikt? No okej. W takim razie zdradzam, że chodzi o czujnik momentu obrotowego. Jeśli ktoś zgadł, to wygrał właśnie łapkę w górę pod tym filmem. Ktoś może zapytać, a co to takiego? Prosto tłumacząc, to czujnik pod korbą, który nieustannie mierzy, jak mocno naciskasz na pedały. Nie czy kręcisz, tylko jak mocno naciskasz.
I właśnie na tej podstawie dobiera dokładnie tyle mocy, ile właśnie potrzebujesz. Efekt jest taki, że rower nie ciągnie jak głupi. On ci po prostu pomaga w naturalny sposób i masz wręcz wrażenie, że to twoje nogi są takie mocne. Płynnie, przewidywalnie, bez żadnego szarpania. Właśnie ten czujnik wyróżnia rower Engway od innych budżetowych. W dziadowskim sprzęcie najczęściej montowane są czujniki kadencji, czyli takie prymitywne urządzenia, które mierzą tylko to, czy w ogóle pedałujesz. Jeśli nawet wolno obracasz korbą, to czujnik kadencji wali 100% mocy na koło. To tak jak auto, które zna tylko 2 stany. Pełny gaz albo wcale bez gazu. Czujnik kadencji nie zna stanów pośrednich. Albo full power, który pożera baterię szybciej i obciąża silnik, wyrywając nas głupio w zakręt, kiedy pod kołami piach, albo wcale nie dostarcza mocy. Co by nie mówić, czujnik kadencji jest po prostu rozwiązaniem najzwyczajniej w świecie durnym. Działa, ale nikomu nie polecam i naprawdę, i to z całego serca, odradzam zakup nawet najbardziej atrakcyjnego roweru z tak prymitywnie działającym napędem. Żeby było jeszcze lepiej, Engway w tym modelu zastosował system eSATS, czyli Smart Torque Sensor. Ten czujnik wykonuje 50 pomiarów na sekundę. To znaczy, że zanim ty sam zdążysz pomyśleć, że robi się ciężej, czyli pewnie jest jakieś wzniesienie, system już dawno o tym wie i odpowiednio dokłada mocy. Nie ma chwili zawahania, nie ma czekania. Lecz żeby być do bólu uczciwym, to ten czujnik, choć bije na głowę wszystko w tanich rowerach, to nie dorównuje temu z L20 czy Engine. Zdarza się, że po zdjęciu nacisku jeszcze chwilę dociąga, a czasem bywa zbyt narwany, zwłaszcza na tych wyższych poziomach wsparcia. Wciąż świetny, ale czuć, że to nie ta sama liga. Ta płynność jest bezcenna, bo rower nigdy nie wyrywa cię niekontrolowanie do przodu, jak przy czujniku kadencji. Teoria teorią, ale obiecałem jazdę, więc jedziemy. W mieście ten rower jest w swoim żywiole i powiem wprost, przez większość czasu, w jakichś 80%, po równiutkim asfalcie jeździ się nim jak droższymi modelami Engway. Pozycja wygodna, hamulce hydrauliczne łapią pewnie, a przedni amortyzator połyka drobniejsze nierówności. Tu ważna uwaga. Skok tego amortyzatora to zaledwie jakieś 4 cm. Wygląda może na dużo dłuższy, ale pozory mylą. Na miasto w zupełności wystarcza, ale tylko na miasto. Sama pozycja i kierownica, jak dla mnie przy moim wzroście, bajka. Można jechać kilka godzin i nie czuć bólu w plecach czy rękach. I jeszcze słowo o siodełku, bo to też rzecz mocno subiektywna. Moim zdaniem jest wygodniejsze niż te z L20 i Engine. Jedyne, do czego mogę się przyczepić, to te gripy. Są twarde, niemal plastikowe i czuć, że to materiał niższej jakości niż miękkie rączki z droższych modeli. Chociaż te można łatwo wymienić. I żeby nikt nie miał złudzeń, to absolutnie nie jest rower do terenu. Opony miejskie, dość wąskie, a bieżnik płytki. Shooter czy sucha, ubita leśna droga jeszcze jakoś przejdzie, ale jadąc po kamyczkach czuć, że jest dużo mniej pewnie niż na grubych oponach L20 czy Engine. Tamte dawały duży komfort i pewność prowadzenia. W błoto, w luźny żwir i wystające korzenie naprawdę nie pakuj się tym rowerem. Wcześniej wspominałem, że wyprostuję temat mocy, więc prostuję. Te 250 W widoczne na wszystkich legalnych w Europie elektrykach odnosi się tylko do mocy ciągłej, nominalnej. Prawo nie zabrania, żeby chwilowo, na przykład przy ruszaniu czy pod stromy podjazd, było tego znacznie więcej. I teraz uwaga, bo mam na to dowód z pierwszej ręki. Ekran tego roweru, mimo że podstawowy model pokazuje aktualną moc w watach. Na naładowanej baterii 1 to jakieś 160 W, dwójka około 250, trójka pod 330, czwórka ponad 430, a piątka, czyli ten najwyższy poziom, ponad 550 W. I uwaga, te wartości spadają w miarę rozładowania baterii, bo rower wylicza moc z aktualnego napięcia. W poprzednim materiale pokazywałem L20, gdzie silnik centralny pod górę trzyma ponad 700, momentami nawet 800 W i dlatego tamten model dysponował gigantycznym 100 Nm momentem. Testowany dzisiaj model ma 55 Nm, więc nic dziwnego, że jego moc kończy się na 550 W. Ale jak pewnie sami myślicie, to i tak o wiele bardziej dynamiczny rumak niż jakaś tanizna, która faktycznie kończy moc wsparcia nawet poniżej zakładanych 250 W. Na nieprzesadzonych wzniesieniach do około 10% taki moment pcha jak najbardziej uczciwie, jednak na stromych podjazdach już potrafi brakować mocy.
Na testowanym podjeździe L20 i Engine radziły sobie wyśmienicie. Z kolei tutaj ten sam podjazd nagle przestaje być formalnością. Bez mocniejszego pedałowania, a nawet stanięcia na pedały, rower nie wtarga mnie na szczyt. Ze mną przy 82 kg jeszcze jakoś się udaje, ale jeśli ważysz około 100 czy więcej, to te 55 Nm to naprawdę niewiele na tak strome, trawiaste, pełne dziur i nierówności wzniesienie. Za to pokryty asfaltem podjazd o minimalnie niższym kącie nachylenia nie jest już takim problemem. Sterownik pompujący 550 W do silnika pozwala wjechać na górę bez większego wysiłku. Aczkolwiek to może Was zainteresować, bo na forach znalazłem informację, że jeśli na słabej już baterii przeciążymy silnik na podjeździe, czego mi się osobiście nie udało zrobić, może nas zaskoczyć komunikat o treści Error 4, który całkowicie odcina moc wspomagania. Spokojnie, nie oznacza to permanentnej awarii, po prostu system zarządzania baterią odnotował zbyt niskie napięcie i chwilowo odciął energię. Kiedy napięcie ogni wróci do bezpiecznych wartości, błąd schodzi i wspomaganie wraca, a żeby w ogóle do tego nie doprowadzać, to warto zastosować radę z forów. Gdy poziom naładowania jest już niski, zrzucamy stopień wspomagania tak, aby po prostu nie ciągnęło tyle watów z baterii. Jeśli zwykle jeździsz na poziomie 4 czy 5, po prostu zrzuć o 1 czy 2 niżej, ale tak jak mówię, mi absolutnie nie udało się do takiej sytuacji doprowadzić, nawet wjeżdżając pod stromą górkę. A teraz temat, przez który ludzie dodają ten film do ulubionych i oglądają raz jeszcze później. Otóż na prostej, fabrycznie, ten rower kończy wspomaganie przy 25 km na godzinę, czyli zgodnie z obowiązującym na naszym rynku prawem, ale w oprogramowaniu układowym siedzą ustawienia przygotowane dla różnych rynków i da się je przełączyć. Tylko żebyśmy się dobrze tutaj zrozumieli, to nie jest żaden hak. Ta konstrukcja po prostu jest przygotowana na rynek europejski i amerykański, na którym taki rower może lecieć 20 mil na godzinę, czyli 32 km po naszemu. Czy taka jazda po drodze publicznej jest legalna? Nie, nie jest legalna. Oczywiście, jeśli masz mocne nogi, to prawo wcale nie zabrania ci lecieć o wiele szybciej, ale pod warunkiem, że sam się spocisz i to bez wspomagania. Po prostu takie u nas wytyczne. Dlatego region na rowerze możesz przełączyć, ale korzystaj z tego tylko na drogach prywatnych, bo inaczej skończy się mandatem. A sama operacja? Otóż przytrzymujesz jednocześnie oba przyciski, żeby wejść w menu serwisowe. Raz w dół, potwierdzasz, jeszcze raz w dół, po czym 25 zmienia się na 32. Potwierdzasz, a żeby wyjść z trybu serwisowego, znowu przytrzymujesz oba przyciski i gotowe. Od razu powiem, jak to jeździ. Różnica między 25 a 32, tak na pierwszy rzut oka, nie wydaje się wcale wielka, ale lecąc na trasie gdzieś poza miastem, robi to zauważalną różnicę. To w końcu niemal 30% wyższa prędkość, więc przy dojeździe rzędu kilkudziesięciu kilometrów oszczędzasz realny czas. No i choć ten model nie jest tak mocny jak dwa poprzednio testowane, to na podjeździe o lekkim nachyleniu po odblokowaniu spokojnie utrzymuje 32 km na godzinę. Tyle pokazuje licznik, bo GPS z kamery, jak widzicie, naliczył 30. Ta różnica to tylko kwestia pomiaru, ale tak czy siak pod górkę jedzie, a nie ledwo się toczy. Tylko jeszcze raz powtórzę, wyłącznie na tereny prywatne i bezdroża. I skoro już grzebiemy w tym, co ukryte, to jeszcze jedna sprawa. Znajdziesz tu niepodłączone gniazdo na manetkę. Jeśli ktoś bardzo chce, może ją dokupić i jeździć tym rowerem jak skuterem, bez żadnego pedałowania. Kuszące, prawda? Ale od razu studzę. Z manetką na drodze publicznej to już pojazd motorowerowy i za taką jazdę też grozi mandat, więc to zabawa wyłącznie na prywatny teren. Bateria jest oczywiście wyjmowana. Zabierzesz ją do domu albo do biura i naładujesz przy stanowisku pracy. Ma 468 Wh. Poprzednio testowane modele wspierały szybkie, dwugodzinne ładowanie i pokazywały na ekranie aktualny stan z dokładnością co do 1%. Tutaj od pustej do pełnej czekać musimy około 6,5 godziny, a w trakcie ładowania ekran gaśnie i roweru nie włączymy. O tym, że bateria pełna, poinformuje nas dopiero dioda na zasilaczu. Plusem jest to, że ten jest sporo mniejszy i lżejszy niż te od poprzednich modeli, więc łatwiej go gdzieś zapakować i zabrać ze sobą. Producent podaje, że na pełnym naładowaniu przejedziemy nawet do 100 km,
ale to na pierwszym poziomie wspomagania. W realu na wzniesieniach i na takim trzecim czy czwartym poziomie licz od 40 do 50, może nawet 60, jeśli ważysz mniej. Ale uwaga, zasięg w dużej mierze zależy od sposobu jazdy, od twojej wagi, podjazdów, hamowań, nawet od ciśnienia w oponach. Dlatego podawanie jednej liczby jest średnio celowe, bo dla każdej osoby wynik będzie zupełnie inny. Ale skoro jesteście ciekawi, to na pierwszym pełnym naładowaniu przejechaliśmy dokładnie 70 km, z czego ja 50, a moja narzeczona 20. Jeździliśmy od pierwszego do 5 poziomu wspomagania, też trochę po trawie i robiliśmy testy podjazdów, co oczywiście zżera baterię najszybciej. W codziennym i takim normalnym użytkowaniu pewnie wyszłoby nam sporo więcej. No dobrze, ile kosztuje naładowanie? To również zmierzyłem. Od 0 do 100% pobrało z gniazdka dokładnie 0,55 kWh, czyli uwzględniając aktualny koszt energii w Polsce będzie to około 55 groszy. Jeśli twoje auto spala w mieście około 8 litrów, to za przejechanie 1000 km płacisz ponad 600 zł. Tutaj około 10 zł. No a zauważ, że rowerem nie stoisz w korkach, nie szukasz miejsca parkingowego, podjeżdżasz pod samiuśki sklep. I skoro o tym mowa, to w linkach znajdujących się w opisie oprócz 10% zniżki na rower znajdziecie też kilka polecanych akcesoriów, w tym bardzo ciekawą torbę na bagażnik. Po rozłożeniu ma mieścić nawet 35 litrów. Sam jej jeszcze nie mam, ale bardzo mi się ona podoba, bo zamiast dźwigać ciężkie torby z zakupami z auta, z dalekiego parkingu, lepiej przecież byłoby to wszystko wrzucić na rower i podjechać pod samą lodówkę w mieszkaniu. I nagle okazuje się, że coś takiego diametralnie zmienia życie na lepsze. Z przodu znajduje się też dedykowane miejsce na montaż koszyka, więc zakupy rozłożysz zarówno na przód i na tył. Auto oczywiście dobrze zawsze mieć, ale w ładną pogodę naprawdę bez sensu tłuc się samochodem. Drożej, dłużej i jeszcze tyle dźwigania. Tutaj macie w sumie pełen komfort za kilka groszy za prąd. No i skoro mówimy o codziennym użytkowaniu, no to słowo o ekranie. Jest on wyraźnie mniejszy niż w droższych modelach i nie robi tak fajnego wrażenia, ale czy jest gorszy? Szczerze, w mojej opinii jakoś niespecjalnie. Dzięki temu, że jest on mniejszy i mniej odstający, to trudniej go uszkodzić. No a aplikacja, ta choć niezbędna nie jest, to potrafi się przydać. Jak pewnie zauważyliście, wyświetlacz pokazuje tylko przybliżony stan baterii składający się z 5 poziomów, czyli z grubsza co 20%. Za to aplikacja pokazuje poziom naładowania co do 1%. Drugą i moim zdaniem jeszcze ważniejszą rolą aplikacji jest możliwość nadania kodu PIN. Ten rower ma bowiem zabezpieczenie przeciwkradzieżowe. W aplikacji ustawiasz 4-cyfrowy kod, o który rower będzie prosić przed uruchomieniem. Bez niego to co najwyżej można pedałować, ale wspomaganie elektryczne nie ruszy. I najlepsze, kod PIN zmienia się przez aplikację, a żeby rower w niej zarejestrować, N-Way wymaga dowodu zakupu. Co więcej, rower jest przypisany do konta pierwszego właściciela, a odpięcie go bez dowodu zakupu jest praktycznie niemożliwe. Dlatego jeśli kupujecie używany egzemplarz, to dopilnujcie, żeby poprzedni właściciel zrobił unbind, czyli odpiął rower od swojego konta i przekazał wam fakturę. Inaczej nie przeniesiecie go na siebie. Złodziej tego oczywiście nie zrobi. Co za tym idzie, nie zmieni PIN-u, więc nie skorzysta z aplikacji ani ze wspomagania. Nigdy, więc po co go w sumie kraść? Interesujące, prawda? No ale jak to jest z tą wodoodpornością? No cóż, rower spełnia normę IP54, co oznacza, że z zachlapania, czyli normalny deszcz, jest jak najbardziej ok, ale podczas tropikalnej ulewy może być różnie. Dlatego po jeździe w grubym deszczu warto przetrzeć styki. Prosty nawyk, który oszczędza ewentualną korozję. Musisz też wiedzieć o tym, że fora wspominają o zamarzniętym ekranie. Jak się okazuje, jest to problem programowy, ale łatwo go naprawić. Jako że ta sytuacja występuje dość rzadko, to żeby tu nie tracić cennego antenowego czasu, dokładną procedurę wrzucę do opisu. Ten moment lepiej poświęcić na opony. Te mają pojedynczą wkładkę antyprzebiciową z aramidu, włókna z tej samej rodziny co Kevlar, zatopioną w około 1,5 mm warstwie gumy między bieżnikiem a oplotem. W katalogu CST to drugi poziom ochrony, czyli bardzo podstawowy, no ale chociaż już coś jest. O kapcie na szkle czy drucie powinno być wyraźnie trudniej niż w gołej, miękkiej gumie. Cieszy też fakt, że N-Way zastosowało tu dętki z wentylem samochodowym. Dzięki temu powietrze dopompujesz na pierwszej lepszej stacji benzynowej. Tryb pieszy też tu jest. Wystarczy przytrzymać minus, a rower zaczyna powoli obracać kołem aż do około 5-6 km na godzinę.
Możesz tak prowadzić rower z zakupami, czy nawet towarzyszyć komuś spacerującemu pieszo. A najlepsze, że tryb ten przydaje się też na schodach. Zobaczcie, wciskam przycisk i rower zasadniczo sam wdrapuje się po schodach. Jasne, muszę mu trochę pomóc, ale z silnikiem kosztuje mnie to ułamek siły, którą włożyłbym bez niego. Naprawdę fajna sprawa. No i teraz clou całego materiału. Otóż po kilku dniach jeżdżenia stwierdzam, że P275 SE daje około 80% wrażeń z droższych modeli i w końcu robi to za 50% ceny. W opisie znajdziecie link do roweru, a tam z kodem TMHD kupicie testowany model z 10% zniżką. Jakby nie było, kilka stówek w kieszeni, na wypasioną torbę i uchwyt do telefonu w sam raz. Wysyłka oczywiście z magazynu w Polsce i 30 dni na zwrot. W takiej cenie nie sposób znaleźć inny, równie dobry rower od równie sensownej marki. A musicie pamiętać, że Engway to przecież duży producent i dostanie części zamiennych czy baterii nawet po latach jest oczywistością, czego nie można powiedzieć o tanich, dziwnych rowerach z przysłowiowej Biedronki. Tam jak coś padnie, to cały rower do śmieci. Krótko mówiąc, nic dziwnego, że ten model jest tak rozchwytywany w Polsce i naprawdę ma on sens, ale też nie dla wszystkich. Tak więc, żeby być tutaj uczciwym, w tym punkcie powiem Wam o tym, co tu zostało wycięte względem droższych rowerów Engway. Tak więc zamieńcie się w słuch. Po pierwsze, ten model nie ma światła stopu, czyli tylna lampka owszem świeci na czerwono po włączeniu oświetlenia, ale nie reaguje ona na hamowanie, a to detal, który realnie podnosi bezpieczeństwo w tych droższych propozycjach tej marki. Nie ma tutaj też osłony przerzutki, o której mówiłem przy składaniu. Ładowanie jest o wiele wolniejsze, a ekran zamiast dokładnego stanu baterii pokazuje tylko te 5 kresek. Opony są cieńsze i niższe, więc też dużo twardsze, co negatywnie odbija się na komforcie. O twardych gripach, braku tylnego zawieszenia i krótkim skoku przedniego wspominałem już wcześniej. Nie będę się powtarzał. No i gabaryty. Do windy wchodzi, ale mocno na styk, z ostrym skrętem kierownicy. L20 i Engine przez mniejszą średnicę kół były pod tym względem po prostu krótsze i wchodziły tutaj bez problemu. Te droższe modele miały nawet wbudowane lokalizatory GPS z komórkową transmisją danych, więc jeśli ktoś zwinął Wam rower lub Wasze dziecko gdzieś pojechało i nie odpowiadało na telefony, to bez problemu go namierzyliście. Czy te braki skreślają dzisiaj testowany model P275 SE? No, uważam, że absolutnie nie. Na równym asfalcie cienkie opony tak nie hałasują i nawet bez żadnego wspomagania jedzie się zdecydowanie lżej i przyjemniej. Jeśli w Waszym mieście stan dróg stoi na wysokim poziomie i nie chcecie wydawać wiele pieniędzy, a jednocześnie mieć naprawdę sensowny rower, to ten model może stać się Waszym najlepszym przyjacielem na kilka długich lat. Aczkolwiek nie będę ukrywał, L20 daje wyższy komfort, a Engine na tych ultra grubych oponach wręcz płynie niczym krążownik, nawet po wyszczerbionym asfalcie. No ale to moja opinia. Obiecam Wam jeszcze jedną i oto ona. Moja narzeczona, mierząca 152 cm, czuje się na tym rowerze dużo pewniej niż na poprzednio testowanym L20, co mnie bardzo zaskoczyło. Największa różnica to waga. 9 kg mniej niż L20 to dla kobiety o tym wzroście absolutna przepaść, która całkowicie zmienia balansowanie rowerem na postoju i ułatwia manewry w codziennym użytkowaniu. Do tego zagięta kierownica, która w jej oczach bije totalnie te łzy L20. Co prawda nie jest idealnie i jej samej nie pasuje tutaj kilka rzeczy. Po pierwsze, ekran według niej jest zbyt mały i za słabo czytelny w słońcu. Po drugie, wyższy przekrok też nie jest tak wygodny jak ten z droższego modelu. No i oczywiście niższy komfort na nieutwardzonej drodze. Mimo to, nawet gdyby oba rowery kosztowały dokładnie tyle samo, to według niej na dzień dzisiejszy bez wahania wybrałaby ona model P275 SE. Jeśli więc szukacie roweru dla osoby poniżej 155 cm, jej porada może być dla Was na wagę złota, ale jeśli się Wam nie śpieszy z zakupem, to może warto poczekać na mój materiał o najnowszym, składanym modelu O20 Boost. Ma on większą baterię, większy zasięg, większy moment obrotowy, więcej biegów, szybsze ładowanie i pomimo faktu, że wygląda drobnie i prawdopodobnie będzie bardziej pasował dla osoby niższej i bardziej filigranowej, to jest w stanie dźwignąć przy tym 150-kilogramowego jeźdźca. Waży przy tym tylko 2,5 kg więcej niż testowany dzisiaj P275 SE. Materiał już wkrótce, więc koniecznie zasubskrybuj i włącz powiadomienie, aby go nie przegapić. Z kolei, jeśli już teraz zależy Wam na czymś składanym, co może
Można wrzucić do bagażnika małego hatchbacka, ale potrzebujecie czegoś mocniejszego do waszej wagi w górzystym regionie, to L20 i Engine z mojego poprzedniego materiału będą dużo lepszym wyborem. Tamten film daje cały obraz i dogłębnie pokazuje wszelkie różnice. Materiał jest długi, ja wiem, ale naprawdę obejrzyj go przed podjęciem jakiejkolwiek decyzji. Zawarłem tam ogrom merytorycznej wiedzy i całe mnóstwo porad, no bo jeśli masz już wydawać swoje pieniądze, to warto, aby to była najlepsza możliwa decyzja, z której będziesz w pełni zadowolony. Swoimi filmami staram się w tym wam pomóc tak bardzo, jak to tylko możliwe. Link do tego filmu pojawił się teraz na twoim ekranie. Wystarczy kliknąć i słyszymy się ponownie.